Największy apartament w Krakowie, który jest na sprzedaż za 9,5 miliona złotych. Ma 440 m2, wyjście bezpośrednio z windy do mieszkania, taras 140 metrów i niczym nie zakłócony widok na Las Wolski i Oba Kopce w Krakowie. Nowoczesny apartamentowiec z 2018 roku z garażem podziemnym i 4 kondygnacjami nadziemnymi. Wejście do apartamentu prowadzi przez recepcję z 24-godzinną ochroną i wewnętrzne patio. Zapraszam. Apartament ma 2 poziomy. Zaczniemy od poziomu 0, który jest na 3. piętrze budynku. Całość zaprojektowano w otwartym koncepcie z płynnie przekonującymi strefami. Na prawo od wejścia wchodzimy do otwartej kuchni z imponującą rozległą wyspą. Wyspa wykonana jest z forniru z okleiną, z jednej strony zakończona zaobloną nogą z czarnego orzecha, przez co ta część pełni funkcję barku do wspólnych rozmów podczas gotowania. Na wyspie brakuje blatu. Zaprojektowano blat kamienny z granitu, jak już będzie, to idealnie dopełni całość. Apartament jest częściowo wykończony, bez mebli. Stąd możecie widzieć braki zabudowy i wystające kable. Właściciel zmienił plany podczas wykończenia. Zdecydował się na sprzedaż, stąd zastopował proces wykańczania. Dobra decyzja, bo nowy właściciel może mieć inne plany co do wykończenia. Wyspę uzupełnia zabudowa przyścienna z miejscem na blat roboczy, szafkami na naczynia i 2 zmywarkami w zabudowie. Na wyspie zaprojektowano 2 zlewy. Okap umieszczono w części głównej od podłogi, przez co nie ma potrzeby montowania go na suficie. Zaraz obok wyspy znajduje się customowy stół zaprojektowany na zamówienie. To miejsce na jadalnię. Z punktu, w którym stoję, do początku sofy jest 20 metrów długości, co pokazuje ogrom tego apartamentu. W tej części architekci zaplanowali spiżarkę, przez co na podłodze mamy lastryko oraz wyjście do wody. W dalszej kolejności mamy toaletę dla gości oraz pralnię. Okna wychodzą na południe, przez co mamy słońce przez większość dnia. Widok z apartamentu jest na niczym niezakłócone tereny zielone. Z tarasu kolejnego apartament jest widok na Las Wolski i Oba Kopce w Krakowie, Kościuszki i Piłsudskiego. Dziękuję, że oglądacie ten film. Będę wdzięczny za subskrypcję kanału, dzięki czemu będę mógł pokazywać Wam więcej ciekawych nieruchomości. A teraz wracajmy do meritum. Ściany wykończone są włoskim tynkiem dekoracyjnym, wapiennym, z charakterystycznymi przetarciami, dającymi efekt trójwymiarowości i ocieplenia przestrzeni. Mimo iż nie ma żadnych mebli ani zasłon, odczucie w apartamencie jest bardzo dobre. Jest przytulnie i nieprzytłaczająco. Zobaczcie na te listwy przypodłogowe. Są minimalistyczne, proste, zlicowane z tynkiem, dzięki czemu nie zabierają przestrzeni wewnątrz i nie osiada na nich kurz. Z całej części dziennej, poza pokojami dziecięcymi, jest ogrzewanie podłogowe. Podłogę wykonano z deski wielowarstwowej firmy Jawor, a klimatyzację wyprowadzono kanałową, aby uniknąć tradycyjnych jednostek. Salon jest jednym z najlepiej doświetlonych miejsc w apartamencie. Słońce wschodzi za moimi plecami, przesuwa się za linią bocznych okien, aż na kuchni kończąc. Centralnym punktem jest ogromna sofa na 12 osób. Sofa jest modułowa, więc można ją konfigurować według własnych potrzeb. Naprzeciwko sofy znajduje się ściana, która może być ekranem projektora lub miejscem powieszenia dużego telewizora. W części dziennej znalazło się również miejsce na barek, została wyprowadzona woda oraz odpływ. Z salonu możemy przejść bezpośrednio do pokoju dla dziecka bądź gabinetu, w zależności od potrzeb. Pokój znajduje się za drzwiami z ukrytą ościeżnicą wykończonymi tynkiem w kolorze ściany. Mamy tutaj 2 pokoje o podobnym stylu, wykończone szafą w zabudowie, biurkiem oraz miejscem na łóżko. Całość została wykończona z płyty wiórowej surowej, tylko polakierowanej. Między pokojami znajduje się łazienka oraz wspólna garderoba.
Drugi pokój wykończony jest, tak jak wspominałem, w analogicznym stylu. Tym samym wracamy do punktu wyjścia i idziemy zobaczyć drugą kondygnację. Zobaczmy najpierw taras. Ma 140 m² wielkości i niczym nie zakłócony widok na zieleń. Taras wyłożony jest płytkami na podstawkach bez fug, dzięki czemu sprawnie odpływa woda pod płytkę i nie ma wtedy problemu z odchodzącymi płytkami po zimie. Taras możemy zaaranżować jako ogród zimowy bądź zostawić w istniejącej postaci. Zobaczmy teraz sypialnię. Sypialnia z centralnie usytuowanym łóżkiem o szerokości 200 cm na okrągłej podstawie. Sypialnia wyłożona jest miło w dotyku wykładziną w jasnym kolorze, która optycznie powiększa przestrzeń i rozjaśnia. Za wezgłowiem znajduje się część kąpielowa z prysznicem, wanną. Tutaj zostało zaprojektowane miejsce do makijażu z wysuwanym lustrem, miejsce na umywalkę nablatową, toaletę oraz bidet. Estetycznie zamaskowano komin wentylacyjny. Vis-a-vis łazienki znajduje się miejsce na saunę. Tuż przy sypialni mamy wejście do garderoby. Garderoba jest dość spora, z otwartymi półkami w zabudowie. Na jej środku będzie wyspa. Jest też ukryte pomieszczenie, którego niestety nie mogę Wam pokazać. Zostawmy je nowemu nabywcy. W budynku znajdują się również pomieszczenia dodatkowe do dyspozycji mieszkańców. Chodźmy je obejrzeć. Siłownia kameralna, dobrze wyposażona. Można tu zrobić zarówno trening siłowy, jak i cardio na dobrej jakości sprzęcie. Obok siłowni znajduje się pomieszczenie dla dzieci. Niepozorna rzecz, a sporo osób korzysta, a dzieci dzięki temu mają szansę się poznać wzajemnie. Dziękuję za obejrzenie do końca i mam nadzieję do zobaczenia na prezentacji na żywo. Kontakt i link do ogłoszenia znajdziecie pod filmem. Wow.